To bajeczka. Na dobranoc dla małych dzieci. Idziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Dobra, to jeszcze ja. Stop kamera. Ja skoczę i to przytnę, bo z tym nie potrzeba się tak gimnastykować. Dosłownie tyle, o. Jeżeli gdzieś mam starą, to nawet zmierzę starą, bo jest gdzieś stara szpilka chyba jest. To nawet, żeby mnie nie robić lagapę, to przymierzę sobie na przecinarce, raz, dwa przytnę, bo to łatwiej robić takie krótsze niż takie długie, prawda? A jeszcze na końcu ostre. A tak, ja robótki krawieckie na szydełku będę robił. Usiądę i... A kobiety będą patrzeć i powiedzą, ale ma fajną szpileczkę, kurczę, a jaka fajna, jaka błyszcząca, jaka sprytna. O Boże, a może któraś pani umie zamówić taką szpilkę? O, no niewiele się pomyliłem, widzi pan. Przymierzymy, ta była akurat dobra na wymiar. Ale już i wysłużona i tempa nawet, a nieraz potrzebna jest druga. Bo się robi coś i gdzieś zostanie na polu, a tu trzeba gdzieś jakiś palik koło domu wbić, no nie? No i człowiek lata, no łomem źle robić jest, bo to po łomie się nie uderzy młotkiem, bo jedna strona taka, ile tu trzeba uciąć i wiadomo, jej się pociągnie. Z tyle trzeba uciąć. Z tyle. Bo jej się tyle pociągnie jak nic. Dobra. Mamy zamierzone. Tyle. A jeszcze z tego kawałka to można zrobić agrafkę. Dobra, i ten koniec gorący, nic nie trzeba robić do ognia go. On już jest gorący. Roki śpi w upale. Dobra, tylko tu jest woda. Trzeba się wody napić. Bo przy palenisku jest sucho. Oj, to mało wody jest, cholera. Trzeba iść do domu po wodę. No ale na początek roboty wystarczy. Szpilkę wkładamy do ognia materiał, trzeba go zakuć na szpilkę. Na tak zwaną szpilkę. Potrzebne będzie do robienia otworów w ziemi, bo jest strasznie sucho, że jak grodzi się pastucha, to trzeba najpierw wbić szpilkę, rozkiwać, no wiadomo, musi być zaostrzona na ostro, więc to się robi zakuta, po prostu musi być na ostro. Równa szpilka. A jak wsadzimy w ogień, to będzie ostra. Co trzeba? Nic. Smar grafitowy, grafitowy. Tu musi być smar grafitowy, bo tamot to się spala i kopci kowalowi w nos. Natomiast grafit się nie stapia i nie spala się, trzyma się prowadnicy i młota. No i cacy. Dać mu smaru i nie żałować. Dobra jest, gra muzyka. Już będzie gotowe do kucia. Moment. Szybko się nagrzało. Ja szukam smaru, a smar stoi tu. Kruca fuks. Będziemy kuć szpilkę do pastucha. Pod młot.
ogładzić i gotowa. Tak, a ręcznie tu się człowiek nabił, Boże. Pot by na czole stanął, a młotem to ciap, 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 żeby nie przewalić. Ciap, ciap, ciap i gotowe, gra muzyka. Nie pali, nie pyka, a gra muzyka. O, i bociusie stoją na gnieździe, przyglądają się jak pracujemy. To są młode bociany. Jeszcze możemy troszeczkę obrównać, troszeczkę. Palenisko duże to moment grzeje, temperatura jest szalona. Jestem w sandałach. Trzeba uważać, bo zędra leci na paluszki. I przypala. Ale już ładnie wyszło. Nie powiem. Trzeba zobaczyć, czy jest równe. Troszeczkę na tej stronie trzeba uderzyć, troszeczkę. I później pójdzie do ognia i do hartu. Równo jest, można powiedzieć. Na tej stronie można uderzyć jeden raz. Ale temperatura powietrza pełga. Nie, czy mi się zdaje? Nie. Tutaj, jeszcze tutaj. Dobra, cacy. Do ognia i do oleju. Nie ruszać tego, nie ruszać. Tego nie ruszać. Ja tu patrzę, gdzie tu jest najgłębiej, szpilką. Tu kiedyś był piach, ale jak się nie robi dawno, to był normalnie piach. A już się zabrudził. Ale dam radę, tam jakiś kamień jest, cholera. O! I dobra, w tą dziurę nie ruszać jej. Uwaga, 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 uwaga. Takie kucie jest bardzo wskazane. Takie lekkie, 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 dlatego że to stal się, kuta stal to i zahartowana to jest później szaleje mocna. Dobra. No to już jest parę kilo, jak to się mówi, żelastwa. Temperatura jest. No zamknąć nie zamknę, je chwilę pokopci i zaraz. No i już można w piach. Romka tam, Romualda, Romka włócznia. Uwaga, uwaga. Dobra. Przyhartowane, niech tam stygnie. Wiatr wieje dobrze, że wiatr wieje bardzo dobrze. Wiatr też studzi. Wiatr studzi bardzo dobrze. Idziemy po następny materiał. Teraz będę kuć łom. Na dwie strony. O. O. Trochę waży, nie? No, trochę waży. Nawet na łom mógłby być trochę cieńszy ze 2 mm, bo tu stal akurat jest bardzo dobra. To jest wałek stalowy od maszyny, wiem od jakiej. Bardzo
Stal bardzo dobra, wiem. To jest stal taka dosłownie trudno skrętna i bardzo twarda, a zarazem elastyczna. Także pracował w maszynie, jej szlak nie ukręcił się. Aha, Kruca Fuchs. Tylko tu, proszę pana, trzeba odciąć. Bo jest taka rzecz, że cholera, ile tu jest? Tu jest otwór na końcu, a tutaj? Tu nie wiem, zobaczymy. Bo to narobi nam bałaganu. Narobi nam bałaganu, zacznę kuć, a tam dziura w środku jest. Otwór był, bo była wkręcana szpilka w koniec. Nie może być otwór. Bo jak zacznę kuć, to się zrobi od razu cienkie, no i się nie zaklepie tu na ostro, bo jest otwór. A ja muszę zakuć go z jednej strony na ostro, a z drugiej na płasko. Nie może być otwór. O, Kruca Fuchs. O, Kruca Fuchs, powiem. Lepiej trzeba powiedzieć, do 100 parbeczek, no. Może uda się wystukać. Tyle trzeba obciąć i z drugiej strony tyle, bo inaczej to wie pan, smutek w oczach. Jak to się mówi, smutek w oczach. Zacząłbym kuć, a tu pędz. Kucie go pociągnie. Jak utnę z jednej strony, co zobaczę. Najwyżej, jak będzie mi za krótkie, to z tej drugiej strony nie ucinam. I nie będzie po prostu służyło tylko, bo ja szpilki mam, to niech mi służy tylko jako łom płaski. Po prostu w ten sposób przejdziemy. Zakuję jedną stronę na płasko. Zobaczymy, może to jest tylko po prostu była, z jednej strony była szpilka, a z drugiej strony być może była tylko smarownica. Tak może być. Na to wygląda. Tamtą stronę obcinamy i klepiemy na ostro. Wkłada pan kawałek, żeby nie zgasło, tak? Tak, żeby lepiej trzymał się ogień. Włożyłem kawałek drewka, dobrze, to jest moment. Przyciąć to jest moment, tylko żeby się nie zgapić. Obcinamy tą stronę. Tą stronę. Bo tamta w razie przyciąć to tylko króciutko. I tu będzie tępy koniec, a tu będzie zaklepane na... Będzie zakute na płasko, bo potrzebny mi jest czasem płaski łom. Nie pij wody po rybeńce. A po kapuście wina, bo to szkodzi. Zaraz zaznaczymy, żeby nie było na gapę, bo szkoda materiału, szkoda, bo to naprawdę dobra stal. Ja sobie zaznaczę brzeszczotem, dokąd mam przyciąć, żeby nie było gapowego. O, jest równy koniec, jest. Tyle trzeba uciąć. Stój, stój! Wszystko jak żywe ucieka. Chcę do roboty. No tyle. Tyle trzeba wyrzucić. No. Co z tego można zrobić? Nic. Złom. Żeby było dłuższe, to bym zrobił hak. Kiedyś pokażę internautom, jak się kuje hak kotwiczkę. Tylko właśnie muszę mieć taki drut 32 gdzieś, żeby zrobić taką 32, 36, dobry drut zbrojeniowy i pokażę, jak się kuje kotwicę. Taką kotwiczkę, która jest bardzo przydatna w lesie. Jak trzeba gdzieś szybko podczepić maszynę, to znaczy jakąś przyczepę z drewnem, czy jakiś kloc wyciągnąć, to kotwiczkę, cyki już. Już jest. To na pierścionek, tak. Akurat jest z otworem, można na pierścionek wykuć. Złoty pierścionek. Tak, to by się nadało na pierścionek. Akurat trochę kucia i powiedziałaby, durny kowalu, puknij się w łeb.
O właśnie, młotkiem to 3-kilowym. Puk, puk, puk. Jak tam długość? Dobra, o panie. Jeszcze kalamitkę uciąć, żeby tu się nie klepało tyle, bo ona płyciutko siedzi. I będzie super łom. Dłuższy niepotrzebny. Przecież te kucie na plask tego pociągnie. Pociągnie go, on się zrobi dłuższy. Bo normalnie jak się stalkuje, to ona się rozciąga. O! Co się dzieje? Dostałem list. Co się dzieje na tym świecie? Są powodzie i zawieje. Katastrofy i trzęsienia. Na bank skoki i więzienia. A ja, proszę internautów, dostałem list. No i bardzo mi ciekawi. Jest skrytka założona pocztowa. Kto chce, to do mnie w internecie jest ogłoszenie na naszym kanale. Kto chce, to może do mnie napisać. No ktoś napisał, jestem bardzo ciekawy. O kruca. Refleksja dla pana Romualda. Szanowny panie Romualdzie, na początku chciałbym serdecznie pana pozdrowić i pogratulować kanału. Bardzo doceniam odwagę i chęć pokazywania szerszej społeczności, jak wygląda praca pańskich rąk. Trzeba złożyć, bo wiatr chce zabrać list, a ja chcę go przeczytać. Panie Romualdzie, wychowałem się w mieście, natomiast mam to szczęście, że wiele czasu spędziłem u moich dziadków na wsi. Nieopodal miejsc, gdzie pan Romek pracował w Bieszczadach. Z czasów dzieciństwa pamiętam właśnie niesamowitą mądrość mojego dziadzia i umiejętności, które posiadał on w życiu. Kiedyś takich ludzi było bardzo wielu, mądrych, spokojnych, posiadających przeogromną wiedzę, ponieważ trzeba było to wszystko umieć, aby przeżyć. Dziś już tego praktycznie nie ma. Stąd też uważam, że ten kanał to strzał w dziesiątkę. Trach, trach, trach. Mój dziadzio pokazywał mi właśnie wiele rzeczy, które należało robić na gospodarstwie. Często zaskakiwał pomysłowością w wyszukiwaniu różnych technicznych rozwiązań, a wiedzę techniczną miał zupełnie nie przystającą do tej, jak tu jest dalej, nie przystającą do tej, jaką ma dzisiaj młodzież, ponieważ trzeba było umieć wszystko. Pamiętam również, z jaką spokojnością wykonywał wszystkie prace, zwłaszcza w odniesieniu do zwierząt. Tym bowiem nie każdy potrafi się wykazać. Do zwierząt cały czas dziadkowie mówili i szanowali je. Traktowali ze spokojem i miłością prawdziwą. Mieli również byki, ale ja niestety ich nie widziałem. Oj, ale jakie historie ciekawe z nimi. Panie Romualdzie, oglądając dzisiaj pańskie filmy, z sentymentem przypominam sobie dzieciństwo. Nabieram jeszcze większego szacunku do ludzi takich jak pan, czy mój święty dziadzio. Dzięki tym filmom poznaję wiele ciekawostek z prowadzenia gospodarstwa, które już dzisiaj zanikają. Dzisiaj to są przecież już firmy. Wiedza, którą miał mój dziadzio, była niemożliwa do przekazania w pełni mi, chłopakowi z miasta, ale wiele ciekawostek odkrywam właśnie w pańskich filmach. Doceniam również bardzo mądrość życiową, którą pokazuje pan przede wszystkim młodym internautom. Dzięki za przepiękny przykład mądrości, szacunku do zwierząt, pomysłowości w gospodarstwie i pozytywnej energii. W miejskim zgiełku pańskie opowieści są czymś naprawdę wspaniałym i odstresowującym.
Zdaję sobie jednak sprawę, że w istocie wydaje się w istocie praca, którą Pan wykonuje, jest bardzo ciężka i niebezpieczna. Wbrew temu, co następne. Wydaje się z perspektywy YouTube'a. Pewnie wielu chciałoby się z Panem po oglądaniu tych filmów zamienić i porzucić biuro na rzecz pola, ale tym bardzo w tej rzeczywistości, jak wiem, to tak nie wygląda. Jest to praca niezwykle wymagająca. Tym bardziej, że raz jeszcze gratuluję, pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Aleksander. No dziękuję, Panie Olku. Piękny list Pan napisał. No cóż, dmuchać w ogień. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Panie Olku, pozdrawiam. Panie Aleksandrze, Panie Olku. Nie wiem, ile Olek ma lat, ale chyba na mnie się nie obrazi, że powiem na niego: pozdrawiam Cię, Olek. Bądź zdrów. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. No piękny list, schowam go. Pierwszy list, podpiszę go, pierwszy list od Pana Olka. Schowam do kieszeni, tu pod fartuchem kowalskim jest bezpieczny, nie upali się. Nie uwali. Tu będzie bezpieczny pod tym kuziennym fartuchem. Bo gdyby nie fartuch, to mógłby się nadpalić. Gra muzyka. Roki, palenisko w ruch. No i już szpilka zimna. Już. Poszło. Tylko niech Pan się o nią nie potknie, bo ona jeszcze tu jest gorąca, niech jeszcze trochę straci tę temperaturę. Łom służy do wszystkiego. Coś podważyć, coś dźwignąć, to się tym zaklepanym końcem wkłada tam gdzieś w szparę na przeciwwagę. Po prostu ten zaklepany koniec jest bardzo ważny, bo nieraz grubego się nie założy, jak on jest sklepany, no wiadomo, jest cienki, to jest twarde, stalowy, przyhartuje się, to jest no bardzo potrzebny jest. Jak to się mi wszędzie służy. Dobra, to już zimne, to już gotowe. Niech się pali, nie gasimy. Poprawić młoteczkiem, już do młota więcej nie trzeba. No jeszcze troszeczkę ogładzić i już jest, kształt jest, jeszcze można troszeczkę pociągnąć, troszeczkę.
Całkiem tępy i prosty, bo to nie jest łapa. Prosty łom zaklepany na jedną stronę. Bo jeżeli chodzi o szpilki, to ja mam szpilki. I tam gdzieś mam też ostry łom. Że z jednej strony jest tępy, a z drugiej strony jest ostry. Także mi jest potrzebny łom, który jest zaklepany na jedną stronę, że gdzieś coś dźwignąć tego, żeby ten ostry koniec nie przeszkadzał. Że wygięte jest. A to są łapy. To są łapy. Łapy. Łapy tak zwane, tak do czegoś podważania. Są takie, tak wygięte, faktycznie tak, że jest tak o. Jeszcze patrzę, że ogień jest dobry, jeszcze zdążyłbym hak wykuć. Bo tam gdzieś mam kawałek materiału na hak. A może by się udało. Równy. Tu trochę, może tu trochę, może tu trochę siedzi. A już jest prawie i będzie dobry. I zahartować. Trochę smrodzi. To nic. Kończymy. Tak to cholera jest. Po prostu dochodzę do wniosku, że ten koks, co kupiłem ostatnio, bardzo szybko się przepala. I on nie strzela. Koks powinien strzelać. Nie jest to koks taki no, za dobry po prostu. No cóż, szpilka, proszę. Cacy. Szpileczka, cacy. Tak wygląda szpileczka. Można nią, no nawet na szydełku robić tam kobietom, no nie no. Fajna. No cóż, dla mnie ona będzie służyć nie do szydełkowania, tylko do robienia otworów, jak będę pastucha grodził, bo jest bardzo sucho, no to się robi w ten sposób. O. Rozbija się otwór w ziemi, jeszcze można tu młotem pobić, później rozkołysać. Tam pod spodem jest jakiś kamień, ale ona idzie, przejdzie i kamień. Idzie coraz głębiej. W ten sposób to się robi. Rozbija się otwór na wszystkie strony, żeby wstawia się palik drewniany, no i dobija się palik młotkiem, czyli szpilka cacy. Tu można ją na kamieniu oczyścić, tu jest taki kamień z żarem. To jest kamień od szutownika, były takie szutowniki na kamieniu. A teraz pokażemy łom. A tu jest łom. Zaklepanie, zaklepanie na prosto. Koniec na równo przyciąć i wszystko gra. Łom dobry. Spróbujemy go użyć. Mam tam taką rzecz do podważenia oczywiście. Proszę bardzo, idziemy. W fartuchu źle przejść, bo nogi pęta. Proszę bardzo. Do tego służy taki łom. Proszę, ten podkład wywalić, to bajka. To bajeczka. Na dobranoc dla małych dzieci. O, proszę bardzo. On mi tu po prostu nie pomaga, tylko przeszkadza. Tu rzucę parę sztychów ziemi, bo po prostu on tu źle leżał, krzywo leżał.
Ten jego jeden koniec sterczał do góry. Niepotrzebnie. No a teraz go weźmiemy na bok. Jaka cholera! Tam jest kamień. Ja wiem, co z tym dalej. Trzeba mieć jakiegoś kamienia. Trzeba mieć kamienia po prostu do pomocy. Trochę mały, ale już nie będę się pępcił i większego szukał. Nie warto po to do tego przewalenia uruchamiać tam na przykład koparki. Nie warto. Po prostu nie warto. Ej! A teraz zrobimy tak, nie ruszać, nie ruszać, nie ruszać, nie ruszać. Nie ruszać, nie ruszać, nie ruszać. Cholera, prawo fizyki. To nic, ja stoczę go pod ten i wszystko, nie będę się z nim pępcił. Chciałem go, a on mi uciekł. On mi uciekł, a tu jeszcze opór ma, ale pod ścianę go, tak jak na wojnie, pod ścianę. Pod ścianę go, hultaja. Tak jak na wojnie, pod ścianę. Podpadł, rozstrzelać. Żeby był otwór, to by za otwór go złapał i wyważył. Cholera jasna, o tak o gada. O tak gada. Jeszcze drzewo nie zgniło, impregnowane. Uwaga. Do tego służy łom. Tu jest krzywo po prostu. Czort z nim. Dobra. Cholera jasna. Wkurzył mnie, po prostu wkurzył. O to chodziło. Tu twoje miejsce, gadzie jeden. Fuh. Dobra. Idziemy. Trzeba ręce rozprostować. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Maćka Obucha, Kacpra Rogoza, Michała Zajączkowskiego oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.